Zawsze jak zanosi się na burzę, to mam ochotę na kanapeczki z rybą i to jest dobry moment, bo już w naszej lodówce od 2-3 dni leży taki delikatesik. Jest to łosoś kiszony w kawałku z kamienia pomorskiego od Zubowicza. Znaczy, dlaczego go wybraliśmy? Postanowiliśmy na przetestowanie tego łososia, bo ostatnio nagrywaliśmy test paprykarzy i to był blind test. Ja nie wiedziałem, co wybiorę i wygrał właśnie paprykarz kamieński od Zubowicza. Jak wrzuciłem ten film na YouTube'a, to sprawdzałem sobie, jak ten mój film idzie, na którym jest miejscu, jak się wyświetla. Całkiem spoko. Ale okazuje się, że też na kanale Zero był test paprykarzy i tam również paprykarz kamieński zdobył pierwsze miejsce. To mówię, nie, no musimy przetestować ich flagowy produkt, kiszony łosoś. Jest to ich tajemnica. Nie można tego odtworzyć w domu, bo nie podają przepisu. Kiszony z czosnkiem, z ziołami. I ja rozumiem, że jeżeli ktoś słyszy kiszona ryba, to od razu pierwsze skojarzenie to jest kiszony śledź, Surströmming i od razu te obrazy przed oczami się pojawiają ludzi, którzy robią dziwne fikołki z obrzydzenia. To właśnie nie jest tak. Wracając do Surströmminga, ja już zrobiłem test, pokazałem na rolce, w jaki sposób otworzyć go w sposób elegancki, po szwedzku, jak zrobić, żeby to było godne i aby to było smaczne. Więc jakby podchodzę do testu kiszonego łososia z odwagą i spodziewam się, że może być dobry. Surströmming, jeżeli macie ochotę, to w opisie znajdziecie link do rolki. I właśnie chcę go przetestować w 2 różnych wariantach. W pierwszym wariancie sauté pokrojony po prostu bez niczego, jak smakuje w próbie smaku. I drugi sposób, tu zaraz wam opowiem, zaraz zobaczycie, doradziła pani, która sprzedawała nam u Zubowicza w Kamieniu Pomorskim tego łososia. Zapytaliśmy się, jak najlepiej zjeść tego łososia, dała nam instrukcję. Małą ciekawostką jest fakt, że moja żona już to próbowała. Ona nie wiedziała, że to kupuje, bo jak pojechała po paprykarz do testu właśnie do poprzedniego filmu, to wzięła sobie bułkę na wynos z tamtej jakby oferty takiej garmażeryjnej i ta bułka była właśnie z kiszonym łososiem i mówi, że była pyszna. Ja nie wiem, jestem ciekaw. Daj znać jak zapach. Powiem tak, wyraźny zapach kiszonki, ale przyjemny. Sprzedawany jest on albo w formie właśnie takiego kawałka, albo w formie już gotowych plastrów. Możecie sobie wybrać. W ogóle jest przepiękny. To nie jest produkt z półki, nie można go kupić praktycznie w żadnym sklepie, tylko chyba tam. Wymyślił go Marian Zubowicz. On w latach 80. był rybakiem w Kamieniu Pomorskim. Jest to produkt regionalny, także spróbujemy najpierw sobie. Zbiorę ten czosnek. O, tu jest nawet jeszcze liść laurowy. Zbieram ten czosnek. Pani mi w sklepie mówiła, że czosnek to jest coś wspaniałego, żeby absolutnie się go niechcąc nawet nie pozbyć. W ogóle ten czosnek, teraz trochę go wziąłem do buzi, jest taki fajnie pikantny, taki czosnkowy, ale te przyprawy i to kiszenie sprawiło, że jest wyjątkowo aromatyczny. Wtedy były takie bardzo cieniutkie plasterki w tej kanapce. Nie wiem, czy mi się uda zrobić takie cieniutkie plasterki. Pomyślę, że kroisz do teściowej. Aha. Uwaga, próba smaku. Smak zaskakujący, ale bardzo pozytywny. To jest coś pomiędzy... Nie, no ciężko jest mi to opisać i porównać do czegokolwiek. Daj spróbować? Kiszona ryba. Może to się źle kojarzyć właśnie ze Surströmmingiem, ale Surströmminga jadło się, można powiedzieć tak, dla przygody i dla ciekawości, a to naprawdę można zjeść ze smakiem, jako taką pełnoprawną przekąskę. Smakuje to wybornie. Tak świeżo, nie? Nie jest to kiszone na tyle, że można by powiedzieć jakieś zepsute czy coś, tylko to jest takie naprawdę fajne. Chciał długo w tym być. A nie czuć jakichś takich ogóreczków? Czy coś To jest takiego? takie właśnie, no, chyba te przyprawy i ten czosnek. No, dobra. Ja Bardzo wolę później na kanapce. Na kanapce? A ty to w ogóle będziesz miała porównanie, bo jadłaś w bułce w jakiejś takiej jeszcze innej formie. A pani nam właśnie w Kamieniu Pomorskim powiedziała, żeby zrobić to w ten sposób, że bierzemy kromkę chleba, najlepiej grzankę stostowaną, masło czosnkowe, mówi, że cienko,
Za taki kawałek, który przed chwilą widzieliście, to jest około 300 gramów. Dobrze pamiętam? Tak. Chyba 199 za kilogram, więc no 6 dych. 199 zł za kilogram jest. Dosyć drogo. Także to jest rzecz, którą moi znajomi na przykład biorą na święta tylko. Bo jest to dosyć drogawy produkt. Jest to po prostu produkt delikatesowy. Wiadomo, że nie będziemy jeść tego codziennie w hurtowych ilościach. Już nie wiadomo, jak ci to smakuje. Wiadomo. Dobra, mamy kanapkę. Pani mówi tak. Czosnek, który pan zebrał, dokłada pan na górę i układa pan na to rukome. Dobra, próbuję. Ogólnie jeszcze lepszy. Już na dwa sposoby. Weź spróbuj jeszcze tak i powiedz, czy lepszy z bułką, czy może w takiej wersji? Obie te kanapki dobre. Tam to była taka bagietka jakby była, na pół. Tam było więcej masła, ale nie było czosnku, a tu z kolei jest mocno wyczuwalny czosnek. No to co, kto to woli, no nie? Ale obie są pyszne i ten łosoś jest taki świeży, świeży i taki intensywny, nie wiem jak to nazwać. Ale bardzo dobra. Nie dominuje taka tłustość tego łososia. I tą tłustość znamy właśnie z wędzonych na ciepło łososi. On jest taki, aż wtedy taki przytłaczający, jak się dużo zje, a ten jest taki świeży. Ale z kolei nie jest taki jak wędzony na zimno. No inny, jest lepszy. Tu czuć tą kwasowość i czuć ten taki smaczek kiszonki. Dobry bardzo. No dobra, ale z tych trzech wariantów, no bo ogólnie mi smakuje ten bardziej. Mhm. A z tych trzech wariantów w bułce, solo czy na takiej grzance, to który byś wybrała? Zależy od okazji, bo to jest ten chleb jest bardziej taki chrupiący i to jest taki bardziej do pogryzienia, a tam to była bardziej taka bagietka, to się tak bardziej ciągnęło. No to po prostu jakiego dnia masz na co ochotę, ale obie są rewelacyjne, więc ciężko powiedzieć. W każdym razie czuć w obu smak tej ryby i bardzo smaczna. Solą też można zjeść tak naprawdę, tylko tak solą to co, zjesz jeden plasterek, że fajnie smakuje, ale lepiej chyba takie kanapeczki sobie zjeść. A ty jak uważasz? Lepiej kanapeczki. Ale w ogóle cena jest wysoka dosyć. I teraz tak się zastanawiam, moim zdaniem chyba to nie jest naciąganie turystów. Rzeczywiście, to chyba musi tyle kosztować. Dużo trzeba pracy włożyć, ktoś zna recepturę. Tak, bo oni mają samego łososia surowego za 120 zł za kilogram. No to przecież jeszcze ktoś musi to ukisić, zapakować, receptura i tak dalej, więc... Ale na co dzień drogi rarytas. Ale taka kanapka kosztuje 17 zł, to może z kolei warto sobie po prostu raz w miesiącu kupić taką kanapkę, a po prostu od święta jak robisz albo fajną imprezkę, albo właśnie jest burza, to kupić sobie wtedy taką rybę i sobie w domu zrobić więcej kanapek. A powtórzysz tego łososia? Powtórzysz te kanapki? No, ale na przykład to jest ciekawe, bo absolutnie to nie jest reklama płatna ani produkt sponsorowany. To jest drugi produkt od Zubowicza, takiego lokalnego po prostu naszego tutaj wytwórcy, który ma dobrej jakości rzeczy. Naprawdę dobrej jakości. W jego ofercie są jeszcze jakieś zupy typu chowder, typu flaczki z kalmarów. Są też śledzie, są pasty w słoikach różnego rodzaju. Są też oczywiście świeże ryby. Myślę, że można coś jeszcze kiedyś spróbować, jak będzie okazja. A jeszcze jedliśmy łososia surowego, nie? To też był bardzo smaczny. Tak, łosoś surowy też był od nich dobry. Dajcie znać, czy macie w swojej okolicy tego typu małe sklepy rybne, małe restauracje, małych wytwórców, bo może też tam podjedziemy albo sobie kupimy online i przetestujemy te produkty. Ale właśnie to musi być mała twórnia, coś małego, na skalę miasta bądź województwa, ale raczej nie na skalę ogólnopolską, bo za taką ilością zawsze schodzi trochę jakość. Zapraszam Was do rolki co od tego, jak się otwiera w sposób elegancki szurströminga, bo tamto to też jest kiszona ryba, tamto jest kontrowersyjne w zapachu, tak to nazwę. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, trzeba to zrobić z głową. I tam jest właśnie pokazane dokładnie, jak to zrobić.